Dzień dobry. Pan Evans, tak? Dzień dobry, zgadza się. Proszę sobie usiąść. Dobrze, więc to pana pierwsza wizyta. Tak, W takim razie pozwoli pan, że zaczniemy sobie od podstawowych notatek. Pana wiek? 29 lat. Wykształcenie? Wyższe. Studiowałem zarządzanie. To bardzo ciekawy kierunek. Daje wiele możliwości, czyż nie? Czym pan obecnie w życiu się zajmuje? Głównie pracuję we własnej firmie. Jestem właścicielem, więc jak zawsze jest dużo do zrobienia. Ale nic w tym złego. Czyli lubi pan swoją pracę? Jak każda ma plusy i minusy. Ale nie nienawidzę jej. A po pracy? Jakieś hobby czy dodatkowe zajęcia? Strzelectwo od 12 roku życia. To dość młody wiek na... Na zabawy z bronią? Spokojnie. To nie było zainteresowanie własne, a bardziej przymuszone. Nie musimy o tym dzisiaj rozmawiać. W porządku. Rozumiem. Przepraszam. Po prostu nie jestem do końca pewny, po co tu właściwie przyszedłem. Ludzie przychodzą z różnych powodów. Każdy jest słuszny. Pacjenci często zmagają się z tym, że nie są pewni, co im dolega. Ale od wysłuchania i diagnozowania jestem ja. Nie ma co zaprzątać sobie głowy. Tak. Ma pan jakąś rodzinę? Dziewczynę? Może powie pan coś więcej? Jej imię? Jak długo jesteście razem? No, chyba że ma pan chłopaka w takim razie. Jakie jest jego imię? To skomplikowane. Życie niestety takie jest. Częściej jest pod górkę, niżeli z górki. Czy ostatnimi czasy się pan z nią bądź z nim kłóci? Ciężko się kłócić z kimś, kogo nie ma. Boże, to zabrzmiało, jakbym to sobie wymyślił. Mój partner realnie istnieje. Po prostu uciekł z domu. Pewnie panu mu go brakuje. Wybaczy pan, ale muszę zapytać, jak dawno uciekł? To będzie już jakoś ponad pół roku. Może 7 miesięcy. Po takim czasie ciężko już się połapać. Rozumiem. Może pan czuć się w tym gabinecie bezpiecznie. Ja niczego ani nikogo tu nie oceniam. Przyszedłem tu. Wszyscy widzą we mnie problem. Może to po prostu ja jestem problemem. Twierdzą, że potrzebuję pomocy. Nie chcę ich zawieść, więc obiecałem, że spróbuję. Nigdy nie miałem styczności z żadnym psychologiem, więc nie wiedziałem, czy mam się jakoś przygotować. Nie wiem, czy jest pani w stanie mi pomóc. To, że pana bliscy zasugerowali terapię, nie znaczy, że chcą się pana pozbyć. Po prostu chcą się pozbyć czegoś, co pana dręczy. Oni nie wiedzą jak. Pan zapewne nie jest do końca świadom, ale jestem tu, by pomagać ludziom, niezależnie od sytuacji. Taka moja praca. Poza tym nie ma żadnego przepisu na dobrą wizytę. Każda jest inna. To kwestia indywidualna, nie ma poradnika. Rozumiem, ale co ja mam z panią tu właściwie robić? Rozmawiać? Nie może mi pani czegoś przepisać? Jako psycholog nie mam upoważnienia do wypisywania recept, jeśli o to chodzi. Poza tym leki nie zawsze są rozwiązaniem. Liczy się zaufanie, nawiązanie więzi i wspólne stawianie celów. Osobiście uważam, że nie jest ze mną źle. Gorszy okres od co? Trudno się mówi. Jedyne, co mnie niepokoi, to fakt, iż, jak sam pan powiedział, przyszedł tu pan na czyjąś prośbę. Dla kogoś. Mimo, że powinien pan robić to dla siebie. Czy ten gorszy okres jest powiązany z ucieczką pana partnera? Nie, znaczy tak. Skomplikował mi życie, no ale pozbierałem się jakoś. Dbam o siebie, pracuję, porozmawiam z kimś czasem. Mam rozumieć, że wcześniej miewał pan z tymi czynnościami problemy. Boże święty, możesz przestać to robić? Słucham? Przepraszam. Po prostu on lubił mi robić jakieś głupie analizy. Długo jeszcze będziemy się bawić w Q&A? W porządku. W takim razie tylko, czy pan pali? Tak, od lat. Jakaś styczność ze substancjami niedozwolonymi? Narkotykami? Nie. Bynajmniej, ale nie osobiście.
Świetnie, że zadzwoniłeś, czy chociaż napisałeś SMS-a. Jakbym wiedziała, to nie stałabym tu i nie marzła. Aha. Czyli jesteś aż tak dziecinny, że nie potrafiłeś załatwić tego w 4 oczy? Naprawdę to był taki problem? Typowe. Dobra, wiesz co? Nie zamierzam tracić więcej na ciebie czasu. Już dość go straciłam. Tak, zgadza się, to też moja strata. W końcu to ty nie potrafisz podejść do tematu jak dorosły i okazać zrozumienia czy wsparcia. Jeżeli jest się w związku, to mój czy twój problem jest nasz. Nasz! Czy tego chcesz, czy nie? A jak ci niewygodnie, to tyle by było z naszej znajomości. Teraz twoje przeprosiny są zbędne. Ugh, nie dzwoń do mnie więcej. Chociaż z tymi facetami. Głupio byłoby zapytać, czy wszystko w porządku. Więc może po prostu spytam, czy napiłabyś się kawy. Hej, Olgierd, ja... Nie musisz niczego tłumaczyć, jeśli nie chcesz. Ale jeśli masz ochotę to z siebie wyrzucić, to chętnie posłucham. Once in a while I dream. Once in a while I think of you. I reminisce. Dziękuję i... Jednocześnie przepraszam, że byłeś świadkiem tej sceny. To zawstydzające. W życiu nie zawsze nam się układa i to nie powód do wstydu. I ja tylko... Poznałam kogoś. Spotykałam się z nim jakiś czas, ale... No jak widać, dzieci z tego nie będzie. No, dziękuję też za kawę, taką jaką lubię. Drobnostka. Czuję się beznadziejnie. Zawsze chcę dobrze, a wychodzi co wychodzi. Niesamowicie się przeliczyłam, dobierając sobie towarzystwo. Niektórzy po prostu nie dorośli do związków. Z pewnością nie on. Ciężko rozwijać relacje, kiedy druga strona jedynie skupia się na zazdrości. Jestem dorosła, mam prawo mieć koleżanki i kolegów. A durne gadanie idź sobie do innego nie budzi we mnie nic, tylko odrazę. Toż to dzieci nada. Słuchasz mnie, czy zbyt przynudzam? Słucham dokładnie każdego słowa. Przykro mi, że zostałaś skrzywdzona. To miłe. Nie nazwałabym tego jednak byciem skrzywdzoną. Raczej zawiedzioną. Kolejny zawód miłosny. Nie żebym miała ich wiele, ale cóż. Cały czas tylko gadam i gadam. Wybacz. Powiedz co ciekawego u ciebie. Nie widzieliśmy się chwilę. Raczej stabilnie, jak sądzę. Wiesz no, spróbowałem się udać do psychologa. Naprawdę? O, wybacz. Zaskoczyłeś mnie. Jesteś najbardziej Ty społeczny? Co? Nie, nie. Antyreklamą. Olgierd, no. Chcę powiedzieć anty, jeżeli chodzi o pomoc sobie. Niemniej jednak cieszy mnie, że podjąłeś się tego. To najważniejsze. Przyznaję, trochę poczułam ulgę. No przecież wiesz... Nie zamierzam naciskać, to twoja sprawa. Ale miło, że podzieliłeś się wieściami. Podzieliłem? To dużo powiedziane. Coś tam pogadałem i wyszedłem. Nie poczułem żadnej różnicy, mimo iż wiem, że na to trzeba tygodni, miesięcy czy lat. Przynajmniej sprawiłem, że się rozchmurzyła i łagodnie uśmiechnęła, więc finalnie było warto. Lepsze to niż oglądać ją, kiedy płacze. Może gdyby był inny, mniej zniszczony i ona chyba zaczyna mi się podobać. Ja natomiast powinienem się ogarnąć. W końcu raz już ją odrzuciłem.
Narobiłem sobie niesamowitego wstydu, unosząc się na tą biedną psycholożkę. Ona jedynie chciała pomóc. Będę musiał ją przeprosić. Nie wiem, co się ostatnio ze mną dzieje, ale mam nadzieję, że niedługo dobiegnie do końca. Dalej zamierzasz udawać, że to przypadek, że akurat mnie poprosiłaś o podwózkę? Nie wiem, o co ci chodzi. Jaki przypadek? To wszystko było planowane. Chyba planowane przez ciebie. Ashton jest zajęta. Scott w pracy. A pociągiem? Nie zamierzam się tułać. Weź zmień tą muzykę na coś żywszego. Sun is falling, speed in the black. Nobody driving. Wiesz, że jeszcze nie jest tak ciepło, by się kąpać w morzu. Wiem, ale trzeba się pomału przygotowywać. Nie będę wiecznie się w wannie pluskać. Poza tym, dobrze nam to zrobi. To piasek, pełen słońca. Ale o tej porze nie ma jeszcze tylu przyjezdnych, więc będzie spokojnie i cicho. Poza tym mam ochotę na gofra. Wiesz, że gofra to można pewnie zamówić w jakiejś restauracji w Irinon. Ale to nie to samo. Nie ten klimat i smak. Musi dawać tanizną i tłuszczem, wraz z bitą śmietaną ze sklepu. Chcesz gryza? Nie, to nie. Poza tym ostatnio gorzej się czuję, więc ja również chciałabym choć na chwilę odpocząć i uspokoić głowę. Czyż nie jest świetnie? Jeżeli twoja odpowiedź ma być pesymistyczna, to milcz. Nie no, jest tu całkiem ładnie. Ej, mówiłem, że jeszcze jest za zimno. Marudzisz. Ale niech będzie. Po prostu usiądźmy sobie. Dzięki. Chciałoby się rzec, a nie mówiłem. Takie sesje nie są dla mnie. Jakbym chciał z kimś pogadać o pogodzie, to wyszedłbym za lekcję czy lokarię. Niby wywiad i zaznajomienie się normalna sprawa, ale o czym ja mam niby rozmawiać? Co powinienem powiedzieć w pierwszej kolejności? Co pominąć?
Na czym się skupić? Nastała pora, gdy się każdy problem staje ważny. Ale który najważniejszy? Chociaż odrobinę spokoju zyskałem. Może nie od samego siebie, ale... To było ostrzeżenie. Następnym razem odpierdol się od mojej laski. Drugi raz nie będę się powtarzał. Ostatnio zaliczyliśmy spadek, co definiuje raport sprzedaży poprzedniego miesiąca, jak i początku obecnego. Normalnie spytałbym was o analizę i działanie przeciwspadkowe, jednak ten gorszy okres jest pomału za nami. Dostałem informację, że w przyszłym tygodniu przyjedzie zarząd wydawnictwa Jaśmin w kwiecie. Szykuje nam się spory kontrakt, w którym zaprojektujemy oraz wyprodukujemy 400 000 kopii jednego z dzieł literackich naszej noblistki, Amy McRae. Połowa produkcji będzie w języku polskim, druga zaś w angielskim. Dlatego dział lingwistyczny proszę o czujność i przygotowanie. To dopiero początek naszej 5-letniej współpracy. Przez kolejne lata będziemy pozyskiwać kolejne zamówienia, a sam w sobie projekt jest wartości około 35 milionów. Dlatego liczę na pełną mobilizację i profesjonalizm z naszej strony. Hej, przeszkadzam? Cześć Shirley. Nie, jestem już po zebraniu miesięcznym. Trzymaj. Co cię tu sprowadza? Ostatnio ty mi postawiłeś kawę, więc chciałabym się odwdzięczyć. O, naprawdę nie musiałaś. I tak przechodziłam obok, więc... no cóż, stwierdziłam, że zajdę się przywitać. Śledzisz mnie? Chciałbyś... Szczerze to nie. Już kiedyś miałem problem z paparazzi, Ach, no tak, wielka z ciebie gwiazda w końcu. a raczej wypalona gwiazda. Po prostu masz ją. Siema! Możesz... Jezu, przepraszam. Luz, nie była gorąca. Oj, no jak widać ktoś ciekawy pożałował. Teraz Nie muszę byłam się to ja, ale- przebrać. Lucario, powiedz mi, dokąd ty się tak śpieszysz? Ja? Na shopping, strzelnicę oraz na randkę w kinie. No proszę, rozchwytywany jesteś. Ale no jestem. Niestety żadna moja koleżanka nie była dzisiaj wolna, więc stwierdziłam, że skoro i tak widzę się z Olgierdem, to może Ja? mi pomożesz. Potrzebuję jakiejś ładnej kiecki. Spotykam się z facetem, więc potrzebuję faceta, który mi powie, czy celować w falbanki, czy może koronki. Hej, to może ja już sobie pójdę i zostawię was i te wasze męskie sprawy. Poczekaj, Nie ma na co czekać. Odkupię ci koszulę przy okazji. czemu nie weźmiesz Shirley? Ja i tak nie mogę. Jedni pracę kończą, drudzy zaczynają. Muszę iść, druga zmiana wzywa. Słuchaj no, dzisiaj czuję w sobie taką moc, babską moc. I chcę, by trwała całą noc. You know, w końcu nie zawsze udaje mi się trafić na osobę tolerancyjną. Jesteś bardzo podekscytowana. Tak? Bo ostatni facet mi powiedział, potrzebuję czasu, nie umiem się odnaleźć w tej niebinarnej zero-jedynkowości. Po prostu frajer. Skąd ja to znam? Nie ma co się przejmować. Przejmować? Chyba żartujesz. Przyjęłam się tym przez 5 minut i 28 sekund. Potem stwierdziłam, że tego kwiatu jest pół światu. Jasne. Pobawimy się w przebieranki. Tylko nie pij czasami kawy.
się spotkać, czuję, że tak do was tęsknię. Chodź do środka, cały czas masz swoje miejsce. Tak. Chodź do środka, cały czas masz swoje miejsce. Tam, jakby co, to co. Jakby co, to co. Jakby co, to co. Jakby co. Jakby co, to dzwoń. Złapiemy się, bo musimy się spotkać. Uciekło mi coś, wstydziłem się wprost. Urwał nam się kontakt. Nie sądzisz, że to poszło trochę za daleko? Rozważne picie alkoholu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Wiesz, że mówię o poszukiwaniach tego twojego kolegi. Niedługo minie rok. 11 miesięcy to nie rok. Martwię się o ciebie. Chciałabym ci pomóc, a nie mogę. Życie w samotności nie jest zbyt miłe. Pracując nieustannie nie ma się czasu na tą całą sferę uczuciową, czy o co ci tam chodzi. Bycie samemu upraszcza sprawę. Nie trzeba się o nikogo martwić. Można się skupić na swoim, spełniać zawodowo. To przykre. Ja na przykład nie lubię samotności. Żadna praca, zajęcie, hobby nie maskuje tego. Nie sądziłem, że spędzę piątkowy wieczór poza domem i to z tobą. Mogłem się spodziewać każdego, ale ty? A co, bo jestem kobietą, to nie mogę iść do baru się napić? Wiesz, dla mnie też ostatni okres czasu był dość stresujący. Nie no, możesz, ale chyba trochę przesadziłaś. To ty przesadziłeś, odtrącając mnie w tak agresywny sposób. Nie musiałeś krzyczeć. Przepraszam. Poniosło mnie. Czekaj, jak ty zamierzasz wrócić do domu? Podwiózłbym cię, ale po pijaku nie będę woził nikogo. Co innego sama, co innego z kimś. Nie myślałam o tym, popijając kolejny kieliszek. Po prostu się przejdę. Nie puszczę cię samej. Chodź, odprowadzę cię. I to pod same drzwi. Rino, to paskudne miasto. Jeszcze ktoś mógłby wykorzystać fakt, że w środku nocy idzie pijana, piękna kobieta. Czyli jednak uważasz, że jestem piękna. Aha, pominęłaś większość mojej wypowiedzi. Znowu. Ale tak, już w barze o tym mówiłem. Chyba wiem, czemu nie mogę mieć ciebie. Doprawdy. Odpychasz wszystko i wszystkich, kiedy zbytnio się do ciebie zbliżą. Odrzucasz wyznania miłosne, pomoc. Zawsze chcesz działać sam, bo tak. To nie takie proste. Wiem. Dlatego długo czekałam, zanim o tym powiedziałam. Jeśli trzeba, to poczekam jeszcze trochę.
durne klucze. No otwórzcie się, ja już chcę się położyć. Poczekaj chwilę. To wypicia to już wystarczy na długi czas. A gdzie tam? Świetnie się z tobą bawiłam. W końcu nie spędziłam wieczoru całkiem sama, przeglądając głupoty w internecie. Ja również się z tobą świetnie bawiłem. Wiesz, brakowało mi tego. Brakowało mi kogoś, z kim mogę porozmawiać. Nawet się pośmiać. Może to czas poruszyć do przodu. Naprawdę tak myślisz? Wiesz, może byłam trochę dramatyczna, ale nie miałam na celu niczego na tobie wywierać. Niczego nie wywarłaś. Może potrzebowałem takiego zimnego kubła wody, by zdać sobie sprawę, że uganiam się za kimś, kogo może już nie być. Ktoś, kto się o mnie troszczy tyle czasu, stoi przede mną. Niesłusznie ją odepchnąłem. Przepraszam. Chyba też ciut przesadziłem. Powinienem już iść. Jesteś już bezpieczna. Poczekaj, nie chcę znowu zostać sama. Przepraszam, że cię tyle unikałem. Ale wiedziałem, że nie będę się powstrzymać. Warto było czekać. Naprawdę ciebie kocham, Olgierd.